Bez publiczności nie byłoby sztuki. Bez ludzi, którzy przychodzą do muzeów czy oglądają obrazy, nie byłoby malarzy. Dla samego siebie nie da się komponować czy grać. Nie wyobrażam sobie tego, że będąc na bezludnej wyspie mógłbym pisać. Ja muszę mieć daty, koncerty, terminy. Ja nie podlegam, nie daję sobie jakichś ograniczeń. Tak jak czytam w dziwny sposób literaturę i mogę czytać tylko fragmentami, czasami jedno zdanie, mogę wiele czasu powtarzać. Często nie czytam książek od początku do końca, a często wracam do pewnych fragmentów, takich jak na przykład początek Ulyssesa, czy Burroughsa Ćpun. No to jest moja ukochana literatura, a jeszcze tym bardziej na przykład pieśni Maldorora, Dickasa, starą, symboliczną powieść, która też miała na mnie duże wrażenie, wywarła i cały czas wywiera. Także bardzo różnie traktuję wszystko i także zostawiam sobie duży margines swobody w decyzji. Zawsze się dobrze czułem artystycznie, nigdy nie mogę narzekać na swoje momenty artystyczne w swoim życiu, ale teraz się czuję bardzo silny i spełniony i te lata doświadczeń, które przeszedłem i kontaktu z muzyką, jak gdyby mnie bardzo, nie wiem jakby to powiedzieć, osadziły i w muzyce i czuję się spełniony. Ale z drugiej strony nie widzę specjalnie jakiegoś końca. No. Wszyscy mnie o to pytają, czy muzycy, z którymi gram, znają poezję Wisławy, więc nie znają. Być może, że teraz poznają, ale to nie było ważne. Energia pani Wisława, tu jest sztuka, operuje magią. Energia od pani Wisławy przychodziła przez moment decyzji, że tą muzykę zadedykuje jej. I muzycy wiedzieli o tym, że te utwory i ten program jest dedykowany wielkiej polskiej poetce. I to już dało na pewno jakiś pewnego typu impuls, czy rodzaj energii, która panowała w czasie nagrania. A dla mnie to było oczywiste, bowiem słyszałem jej głos i osoba mi się często kojarzyła, szczególnie jak grałem dedykowaną dla niej balladę tytułową Wisława. Ale generalnie tutaj tu są jakieś nieuchwytne czynniki, te właśnie, którymi operuje sztuka, które są mgliste, nieokreślalne i w jakiś sposób ale to bardzo magiczne. Pracowałem nad nią dosyć poważnie i dosyć długo i przygotowywałem się do tego i jednocześnie ta decyzja o zadedykowaniu, poświęceniu płyty pani Wisławie, zrobienie takiego homażu ku jej czci, też bardzo tą produkcję pogłębiła. Graliśmy faktycznie w Monachium, potem w Krakowie koncert i teraz 6 showów w Bedlandzie nowojorskim. No, doskonałe było przyjęcie, było masę ludzi i świetny odbór jest tej muzyki, doskonały. No, band jest fantastyczny. Ja jestem bardziej osadzony, tak jak i jeśli chodzi o sztuki wizualne i również muzykę i w ogóle sztukę, w starszych troszkę gatunkach. Mimo że ja sam jestem związany, mam skłonności do nowatorstwa i byłem zawsze free jazzowym, nowoczesnym artystą młodości, ale być może teraz coraz bardziej się kieruję w stronę komunikatywności, moim umiłowaniu popkultury, może umiłowanie to jest zbyt duże słowo, ale mojej akceptacji w pełni popkultury. Także jeśli chodzi o muzykę, to bardziej się zatrzymuję na Lutosławskim, można powiedzieć. To jest serial, którym bardzo jestem z tego dumny, że chyba któryś z reżyserów musieli być, albo twórcy byli fanami mojej muzyki, bo w Opening Time, tam jest doskonały zresztą kompozytor,
który jest wspaniałą muzykę, napisze bardzo kolażową i tam moja muzyka z płyty Dark Eyes, z fragmentów jest robiony opening team i są zamieszczone również fragmenty w sezonie, w pierwszym sezonie, w paru odcinkach. Bowiem tam jest dużo muzyki trębaczy, tam główna bohaterka ma niejako sentyment do trąbki. Ale naprawdę jestem dumny, bo ten serial się ogląda fascynująco i jest bardzo głośno i dużo się o nim ostatnio mówi. Także miło.